Siema, tu Wahacz. Suzuki wprowadziło na rynek nową, 7. generację swojego Swifta i chociaż tą nowość nie wszędzie aż tak widać, to całościowo jednak samochód ten sporo zmienił się względem poprzednika. W teście powiem, w jakich obszarach zaszły zmiany, w jakich nie zaszły i jakie wrażenie robi nowa generacja. W przypadku wyglądu nadwozia można mówić o tej niewidocznej nowości, ponieważ nowy Swift wygląda podobnie do starego, biorąc pod uwagę ogólną bryłę. Model ten generalnie od dłuższego czasu i jeszcze poprzedniej generacji jest dosyć charakterystyczny, jeśli chodzi o tę kwestię, ale tym razem, gdy popatrzyłem na premierowe zdjęcia, bez czytania informacji prasowej, to na początku myślałem, że mamy do czynienia z liftingiem poprzednika, a nie zupełnie nowym wcieleniem. Fakt jednak zostaje, że Suzuki traktuje Swifta 2024 jako kolejną generację i wprowadzone w niej zmiany w wyglądzie przedniego pasa są dla mnie dosyć kontrowersyjne, bo dostaliśmy tutaj większe wyeksponowanie grilla i osadzone bardziej z boku światła, co wygląda trochę dziwnie, ale przyznam, że na żywo to rozwiązanie wypada lepiej niż na zdjęciach, chociaż wciąż dziwnie. Z tyłu światła mają teraz prostszy kształt, podobnie jak łączenie kolorystyczne tylnego słupka i te zmiany akurat oceniam na plus, bo czynią ze Swifta samochód bardziej dojrzały stylistycznie i po prostu ładniejszy. Lakier metalik wraz z czarnym dachem wymaga dopłaty 3490 zł ekstra, a 16-calowe felgi aluminiowe są w standardzie dla testowanej wersji Elegance. Wygląd to jednak nie najistotniejsza zmiana, jaka zaszła w nowym Swifcie, bo dla wielu osób ważniejsze mogą być roszady pod maską. Z pozoru żadne modyfikacje nie zaszły, bo wciąż mamy tutaj benzynę 1.2 Dual Jet 83 konie wspartą miękkim układem hybrydowym SHVS. W rzeczywistości jednak w testowanym Suzuki dostaliśmy zupełnie nową konstrukcję, która zamiast 4 cylindrów jak wcześniej jest jednostką 3-cylindrową. Producent jednak nie pokusił się o dorzucenie tutaj turbiny, a z oferty wyleciała sportowa odmiana oparta o turbodoładowany już 1.4 Booster Jet, zatem to, co przedstawiam, jest obecnie jedyną opcją dla zainteresowanych tym modelem. Swiftem ze starym 1.2 Dual Jet jeździłem ponad 3 lata temu, więc nie będę silił się tutaj na jakieś szczegółowe porównania. Mogę podać, że na przykład katalogowo nowy przyspiesza do setki o 0,6 sekundy szybciej niż poprzednik, w czasie konkretnie 12,5 sekundy. W każdym razie opowiem bardziej o tym, co dostać można obecnie, a dostać można w skrócie dobry silnik dla auta miejskiego, akceptowalny też w trasie. Tak najlepiej bym tę benzynę podsumował pod kątem dynamiki, bo do prędkości 50-60 km na godzinę mogłem Swiftem naprawdę dziarsko podróżować, wystarczy trzymać obroty od 2000 w górę, więc kupując to auto z miejskim przeznaczeniem, silnikowo sprawdzi się ono bez zarzutu. Mówiąc o akceptowalności w trasie, miałem na myśli, że samochodem tym można na luzie dojechać do celu, trzeba tylko realnie patrzeć na jego możliwości. Do około 100 km na godzinę, znowu przy wyższych obrotach, tym razem już lepiej w okolicach 3000 i więcej, można wykrzesać przyzwoitą dynamikę i jak się nie szaleje, to nie ma problemów. Na drogach szybkiego ruchu nawet mocne kręcenie 1.2 Dual Jet nie powoduje, że samochód jakoś gwałtownie reaguje na wciskanie gazu i wtedy trzeba już jednak bardziej planować manewry wskakiwania np. na lewy pas. Od około 110-120 km na godzinę w kabinie robi się też wyraźnie głośniej i generalnie czuje się, że Swift nie został do takich warunków stworzony. Za to pochwalić muszę, że jak już się osiągnie prędkość, nawet tych 140 km na godzinę, to nie czułem, aby silnik męczył się z jej utrzymywaniem. Trzymając benzynę na lepszych dla jej dynamiki obrotach, niespecjalnie daje o sobie znać też jej 3-cylindrowość. Oczywiście słychać trochę charakterystycznego warkotu, ale nie jest on nieprzyjemny i dopiero przyspieszając poniżej 2000 obrotów pojawiają się wyraźniejsze wibracje i silnik kiepsko brzmi. Charakterystyka nie jest zatem wyraźnie różna od starego 4-cylindrowca, więc nie ma co się moim zdaniem zachowania nowej jednostki obawiać. Z silnikiem w Swifcie połączony może być albo 5-biegowy manual, albo automat CVT. Ja do jazdy dostałem ten pierwszy wariant i skrzynia trzyma solidny poziom, taki jak wcześniej. Nie oferuje żadnych bardziej wyróżniających się sportowych wrażeń, ale dostajemy w niej niezbyt długie skoki lewarka, niezłą precyzję i trochę przyjemnej sprężystości podczas wrzucania biegów. Szkoda tylko, że nie ma tu 6. przełożenia, bo czasami by się ono przydało, gdy na przykład przy 140 km na godzinę silnik ma 3600 obrotów. Dodatkowo w połączeniu z reakcją pedałów skrzynia jest przyjazna w mieście, to znaczy sprzęgło jest tak zestrojone, że trzeba się postarać, aby auto zgasło na światłach, a gaz nie jest przesadnie czuły, więc zawyć silnikiem przy ruszaniu też nie jest łatwo. Bezstopniowy automat CVT wymaga dopłaty 7000 zł i na pewno zagwarantuje większy relaks podczas jazdy, ale nie jest w tym modelu moim zdaniem niezbędny.
Pod kątem spalania mogę dokonać konkretniejszych porównań względem mojego testu poprzednika. Nowy Swift w Warszawie zużywał mi 4,5 litra na 100 km, a stary 5. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki to odpowiednio pomiędzy 3,5 i 4 litry i między 4 i 4,5 litra, na ekspresówkach 4,5 i 5,5 litra, a na autostradach 6 i 6,5 litra. Różnice zatem nie są ogromne, ale fakt zostaje, że nowy silnik zgodnie z zapewnieniami Suzuki jest trochę oszczędniejszy niż stary i ogólnie pali niewiele. Jest on wciąż wspierany miękkim układem hybrydowym, który ma ułatwiać odpalanie przez system start-stop i to wypada ok. Ma również dodawać trochę dynamiki podczas przyspieszania, ale przez brak możliwości wyłączenia hybrydy nie ma jak skali tej ingerencji ocenić. W każdym razie żadnego ostrego kopniaka nie czułem. Wnętrze nowego Swifta zmieniło się bardziej niż na dworze i tutaj już znacznie ciężej jest posądzić je tylko o lifting. W każdym razie jest ono teraz ciekawsze stylistycznie, zwłaszcza z białymi akcentami jak w egzemplarzu testowym i pasuje do małego auta tego typu. Nowy w testówce jest również system inforozrywki, może niekoniecznie dla całego Suzuki, bo pojawia się już w innych modelach wcześniej, no ale fakt zostaje, w Swiftie debiutuje i jest znacznie lepszy niż wcześniej. Mamy nowocześniejszy interfejs z ekranem domowym podzielonym na kilka sekcji, więc jest on bardziej informacyjny. Wchodząc wewnątrz jakieś, szybko się wszystko tutaj ładuje, no i pozostałe w rogu ikonki do przełączania się pomiędzy nimi, co jest wygodne. Interfejs jest nowocześniejszy niż wcześniej i też bardziej przejrzysty moim zdaniem. Dostęp do dosyć podstawowej funkcjonalności, to znaczy nawigacji, telefonu, audio czy jakichś ustawień jest ok. Mamy też bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay. Ogólnie nie jest to nic wyznaczającego trendy i nadzwyczajnego, ale system trzyma dobry poziom i nic mi w nim nie dokuczało. No może tylko to, że przyciski pod ekranem są niewielkie i też nie mają formy fizycznej, ale da się z tym żyć i nie zmienia to mojej całościowej pozytywnej oceny. Fizyczną formę ma za to wciąż panel klimatyzacji, który prezentuje się może mniej ciekawie niż wcześniej z takimi 3 pierścieniami, ale pod kątem ergonomicznym jest to moim zdaniem neutralna zmiana. Kierownica nowego Swifta ma taki sam kształt i rozmieszczenie przycisków jak wcześniej. Jest to moim zdaniem ok, ponieważ to rozmieszczenie jest ergonomiczne. Z prawej strony steruje się tempomatem, z lewej strony mamy obsługę systemu audio oraz komputera na zegarach, a trochę poniżej telefonu te przyciski wciska się w ten sposób. Zganić muszę za to zdecydowanie fakt, że przy zegarach wciąż mamy patyczki. Lewy służy do przełączania liczników kilometrów, tylko w ten sposób można to zrobić. Prawy niejako dubluje funkcjonalność przycisku info na kierownicy i służy do przełączania się po kartach komputera, ale ma też swoją ekskluzywną funkcjonalność niestety, ponieważ po jego dłuższym wciśnięciu odpala się menu ustawień związanych z działaniem samochodu i później tak go lekko obracając można przełączać się po tej liście, co jest bardzo niewygodne i nie można tego nawet robić podczas jazdy, więc Suzuki, jak sądzę, wiedziało, że jest to zły pomysł. Jest to niezrozumiałe dla mnie, zwłaszcza, że ten 9-calowy, wygodny już ekran do zmiany różnych ustawień jest obecny w każdej wersji Swifta w standardzie, więc czemu to menu tutaj zostało, nie mam pojęcia i jest to fatalna decyzja. Zdecydowanie wraz z nową generacją coś takiego powinno być poprawione, a teraz dochodzi jeszcze jeden problem, mianowicie asystent prędkości ISA, ponieważ jeśli nie chcemy, aby samochód brzęczał nam przy każdym przekroczeniu rzekomym prędkości, bo trzeba przyznać, Swift kiepsko te znaki czyta, no to trzeba wchodzić właśnie w to menu, a ponieważ jest ono dostępne tylko na postoju, to jeśli zapomnimy tego zrobić po uruchomieniu samochodu, to aby pozbyć się pikania, trzeba się gdzieś zatrzymać. Skrytykować mogę też wygląd zegarów. Zniknęły te fajne tuby takie sportowe z poprzedniej generacji. Mamy znacznie prostszy projekt. Też nie wiem, czemu prawa tarcza jest pozbawiona tej obramówki srebrnej, którą posiada lewa. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to mogę powiedzieć, że ten komputer pomiędzy zegarami czasami wymaga przewijania się przez całą listę, jeśli coś przegapimy, ale posiada naprawdę dużą ilość informacji, które można sobie na nim wyświetlić. Też takie mniej standardowe, jak na przykład wykorzystanie aktualnie mocy momentu obrotowego, czy to w jaki sposób wciskamy pedał, więc to jest fajne tego typu dodatki, poza oczywiście tymi istotnymi rzeczami związanymi z użytkowaniem samochodu, to wszystko tutaj jest. Jeśli chodzi o ładowanie, to z przodu w testowanym modelu mamy 2 USB w standardzie A, pojawiło się też jedno w standardzie C, podoba mi się takie zróżnicowanie, jest także 12V, z tyłu nie ma nic. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego, tak jak wcześniej, jest bardzo mały i lekki, w ogóle nie przeszkadza w kieszeni. Wykonany został z przeciętnej jakości czarnego plastiku.
Kolejny obszar, gdzie można szukać zmian, to cennik i w jego przypadku modyfikacje są niepełne. To znaczy po staremu pozostał układ półek wyposażeniowych. Wciąż są one 3: Premium, Premium Plus i Elegance. Z tą jednak różnicą, że topowe Elegance można w końcu zestawić z automatem CVT, a wcześniej nie było to możliwe, czego przyznam zupełnie nie rozumiałem. W każdej z odmian liczyć można na wszystkie dostępne w tym modelu systemy bezpieczeństwa z chociażby aktywnym tempomatem, a także wliczając w to często opcjonalny nawet w droższych autach ostrzegacz ruchu poprzecznym, co wypada pochwalić. Poza tym w bazowym premium dostaje się m.in. czujniki parkowania z tyłu z kamerą cofania, manualną klimatyzację, pokazywany spory ekran środkowy i światło LED, więc do jazdy po mieście jest to poziom naprawdę ok, ale brakować może jednak niektórych rzeczy, chociażby dodatkowych USB, bo jest tylko jedno wtedy na pokładzie, czy regulacji fotela kierowcy na wysokość. Te braki uzupełnia droższe o 6000 zł Premium Plus, dochodzi też tam podgrzewanie foteli, skóra na kierownicy czy dodatkowe głośniki. Jest to moim zdaniem najrozsądniejsza odmiana testowanego modelu. Elegance jest z kolei bez dwóch zdań najprzyjemniejsze w użytkowaniu, z automatyczną klimatyzacją, składanymi lusterkami czy elementami ozdobnymi w kabinie, ale znowu powiększa cenę o 4000 zł, a nic kluczowego nie wprowadza. W temacie wykończenia wnętrza warto jeszcze wspomnieć, że bez względu na to, jaką odmianę się wybierze, to dostaje się tak jak wcześniej twarde tworzywa wszędzie, poza podłokietnikami na drzwiach, które też do najmiększych nie należą. Nie ma z tym jednak dramatu, ponieważ materiały użyte w kabinie nie błyszczą się jakoś nieprzyjemnie w słońcu i mają przyzwoitą fakturę. Też całość jest solidnie zmontowana bez trzasków, a dzięki białym akcentom ciekawie się prezentuje, więc oczywiście jakościowo nie ma co porównywać Swifta z wyżej pozycjonowanymi samochodami, ale jak na takiego mieszczucha jakość wypada ok i nic tutaj nie kuje w oczy. No ewentualnie to, że niektóre elementy zdają się pochodzić prosto z lat 90., jak na przykład daszki przeciwsłoneczne i ich najbliższe otoczenie, ale da się z tym żyć. Wracając do cennika, to zmianie uległy w nim kwoty, które trzeba zapłacić za ten model i niestety oczywiście miały miejsce podwyżki i to pokaźne przy operowaniu na tym pułapie cenowym, bo względem 2023 roku aż o 13 000 zł i wyjściowo samochód kosztuje teraz 80 900 zł, a przy topowej konfiguracji z automatem da się przebić już 100 000 zł. Suzuki aktualnie oferuje rabat 7000 zł, co zbija trochę cenę, ale fakt zostaje, że wzrost jest odczuwalny. Decydując się na Swifta bardziej z górnej półki, to znaczy bez przebijania setki, ale w wersji Premium Plus i z automatem CVT, można mieć go też za 1151 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ratę proponuje partner Wahacz TV, firma Carlis Polska. Uzyskać można ją przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo dla widzów kanału jest bonus. Po wpisaniu w wagę do zamówienia na stronie kodu Wahacz Free można mieć za darmo podstawienie wybranego auta pod dom. Link do oferty na testowane Suzuki i kod do skopiowania są w opisie filmu. W układ kierowniczy testowanego modelu nie można ingerować w żaden sposób, bo nie ma tutaj wyboru trybów jazdy, ale to, co przygotowało Suzuki, jest udanym miksem moim zdaniem, bo z jednej strony reakcje są dosyć wygładzone, więc nie trzeba się pilnować podczas jazdy, a z drugiej po mocniejszym wychyleniu kierownicy czuje się pewną żwawość reakcji samochodu, której spodziewałbym się po takim mniejszym modelu i jazda jest ogólnie przyjemna. W mieście wspomaganie układu kierowniczego robi się wyraźniejsze, ale wciąż nie jest jakieś bardzo duże jak na miejski samochód. Dostajemy też dobrą zwrotność, a dopełnieniem wszystkiego są pozwalające na wiele na parkingach wymiary, to znaczy 386 cm długości i 173 cm szerokości. Są one praktycznie identyczne jak poprzednika, nowa generacja jest tylko o 1,5 cm dłuższa i zapewne wynika to z innej budowy zderzaków. Pod kątem widoczności jest tak samo jak wcześniej, to znaczy daleko kończąca się linia dachu powoduje, że trzeba bardziej niż w większości aut schylać się, aby dostrzec sygnalizatory czy inne rzeczy umieszczone wyżej. Przez to przód znajduje się też dosyć daleko od fotela kierowcy, ale ze względu na rozmiary nadwozia nie utrudnia to i tak przesadnie wyczucia przednich jego krańców. Z tyłu z kolei mamy z grubsza pionowe zakończenie nadwozia i sporą szybę, więc jest dobrze z widocznością. W nowym Swiftie zmieniła się trochę kamera cofania, to znaczy jej jakość wciąż jest przeciętna, łamana na kiepską, ale w końcu jest inaczej umieszczona, przez co karoseria nie zajmuje aż tak dużo pola widzenia jak kiedyś. Trochę mniej przewrażliwiony zdaje się być też asystent wykrywania potencjalnej kolizji, chociaż wciąż zdarzało mu się zacząć pikać, gdy na przykład podjeżdżałem do innego auta w korku, ale wyraźniej rzadziej niż kiedyś. Zawieszenie samochodu jest dosyć sztywne, nie jak w modelu sportowym, ale w połączeniu z krótkim rozstawem osi czuje się różne nierówności.
Nie ma w tym przesady, więc traktuję to bardziej jako cechę, a nie wadę Swifta. Ja w każdym razie jeździłem tym modelem też w trochę dłuższe trasy i wrażenia były ok. Oświetlenie wnętrza testowanego Suzuki jest takie jak wcześniej, to znaczy nie ma tutaj żadnych dekoracyjnych elementów świetlnych, za to przyciski przełączniki podświetlone zostały na coraz rzadziej już spotykany kolor pomarańczowy, który jest odpowiednio czytelny i tworzy tutaj moim zdaniem taki fajny, trochę bardziej oldschoolowy nastrój i też przyznam dobrze komponuje się z bielą na przykład na zegarach. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to jest dobrze poza drzwiami, gdzie podświetlony jest tylko sterownik szyby kierowcy. Jeszcze dopowiem, te światełka służą do monitorowania uwagi kierowcy i ich gołym okiem nie widać. Przednie segmenty do jazdy dziennej nowego Swifta zachowały z grubsza swój kształt, ale stały się trochę jakby lżejsze optycznie, zmieniło się położenie kierunkowskazów, są one teraz poniżej i niestety wciąż żarówkowe. LEDy są za to w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu też nie zaszło trzęsienie ziemi, kształt świateł pozycyjnych jest podobny, tylko litera C została powiedzmy odwrócona. Kierunkowskazy dla spójności znowu znalazły się na dole i niestety znowu są żarówkowe, szkoda, no ale ogólnie i tak nowy Swift wygląda moim zdaniem po zmroku ok i lepiej niż stary. Tak jak wcześniej, w nowym Swiftie światła LED umieszczone zostały w soczewkach i chociaż nie oferują one żadnych funkcji adaptacyjnych, to ich moc świecenia stoi na dobrym poziomie. Też duża jest precyzja odcinania strefy jasnej od ciemnej, co jeszcze poprawia zasięg i całościowo są one naprawdę udane. Jak na rozwiązanie dostępne zawsze w standardzie, wypada Suzuki postawić solidny plus. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale tylko lekko stykam się z oparciami, które są miękkie, ale też fotele są tutaj cienkie, więc jeśli ktoś by siedział, kto się mocno styka z tymi oparciami, no to osoba przed nim poczułaby to na swoich plecach. Nad głową jest naprawdę ok. Samochód ma nieopadającą linię dachu i nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mi jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie ma co liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik nowego Swifta, tak jak w poprzedniej generacji, ma 265 litrów pojemności. Dostajemy w nim niski próg załadunkowy, małych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. A z boku, z lewej strony znaleźć można haczyk i jest to jedyny praktyczny dodatek w tym kufrze. Pod podłogą jest miejsce na koło dojazdowe albo, tak jak w przypadku egzemplarza testowego, na trochę styropianu. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się maksymalną pojemność według VDA 589 litrów, według producenta 980. Bez względu na wszystko, uskok jest wtedy na podłodze bardzo wysoki. Podsumowując, nową generację Swifta po tygodniu z nim spędzonym nie nazwałbym jednak aż tak w pełni nową, bo nieraz w historii motoryzacji zdarzały się obszerne liftingi o podobnym zakresie zmian odczuwalnych dla użytkownika, no ale fakt zostaje, że testowany model w swoim nowym wcieleniu stał się po prostu trochę lepszym samochodem, szkoda tylko, że też droższy. Wciąż jednak, jeśli ktoś poszukuje miejskiego pojazdu o bardziej tradycyjnym charakterze, też bez jakiejś małej i wysilonej turbobenzyny pod maską, a z silnikiem wolnossącym, to Swift jest wartą rozważenia propozycją, bo jeśli ktoś cenił wcześniej ten jego charakter, to tutaj wciąż go znajdzie. I to wszystko, co przygotowałem o nowym Swifcie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlist polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!